Pierniki gotowe, bigos przygotowany. Co się Paszteciki robi? gotowe. Paszteciki gotowe. Czego Coś jeszcze się brakuje na robi naszym stole? 4 dni przed świętami? Pierogi. I my już daliśmy Wam mnóstwo instrukcji na to, jak zrobić pierogi bezglutenowe. Ale dogrzebaliśmy się jednego przepisu, którym się nie podzieliliśmy. Nie są to pierogi z kapustą i grzybami, ale są to pierogi też z wigilijne. soczewicą i z oliwą truflową. Soczewica jest częstym gościem Idealnie na pasują wigilijnym na stole. Wigilię. Są do dostania w naszym sklepie internetowym, naszych Bistro Delikatesek, ale nie o to chodzi. Nie o to Musicie chodzi. je zrobić sami. Musicie Te zobaczyć pierogi odkładamy na bok. i musicie zobaczyć, jak robić nadzienie do właśnie takich pierogów. Zaczynamy od gotowania soczewicy. Zielonej soczewicy. Ta nasza została wstawiona tak mniej więcej 30 minut temu, więc ona już jest dobra, więc musimy się spieszyć. Spieszymy się, czyli mamy pieczarki, które ucieramy. Brązowa pieczarka, trzeba je najpierw umyć. Brązowa pieczarka, nazywana również borowikową, ze względu na aromat, który jest bardziej intensywny. Zaczynamy jednak od ucierania selera, bo to on najpierw musi trafić na patelnię, którą podgrzewamy. Soczewica jest dosyć sucha, więc w związku z tym oleju dajemy trochę więcej. Seler wrzucamy na patelnię i podsmażamy. I w tym czasie ucieramy pieczarki. Robimy to na tarce jarzynowej o grubych oczkach, tak samo jak seler. My bardzo lubimy seler podsmażany, gdyż on traci tą swoją intensywność i goryczkę. Wtedy staje się dużo bardziej aromatyczny. Gdy już się lekko zarumieni, dodajemy pieczarkę, please, please, daj mi już część. O, zobaczcie, Albo poczekaj seler jeszcze już chwilę. jest Jeszcze pięknie jedna już podsmażony i zaczął już mieć taki delikatnie karmelowy aromat. A także delikatnie się wyzłocił. Pieczarka utarta trafia na patelnię. Wszystko razem smażymy mieszając i w trakcie smażenia dodajemy sól, żeby pieczarka puściła sok i pieprz ziołowy, żeby dodatkowo nabrała smaku i aromatu. Oczywiście link do pieprzu ziołowego nad Joli głową. A warto go zrobić. Słuchajcie, my używamy ten pieprz na okrągło. Przynajmniej, ile jest dni w tygodniu? 7 razy. 365 w roku. No to 7 tygodni. 365 dni w roku używamy. Pieczarka już zmiękła, możemy dodać ugotowanej soczewicy. Pachnie naprawdę wybornie, ale dopiero gdy dodamy oliwy truflowej, zadzieją się prawdziwe cuda. Przekonajcie się sami. Po prostu oliwa truflowa dodaje soczewicy takiego wykwintnego aromatu. Ta oliwa truflowa działa naprawdę cuda. Kiedyś nasz kolega, który robi często pierogi z soczewicą, powiedział: te moje, jak dodaję smażoną cebulkę, są fantastyczne, ale są takie chłopskie, wiejskie, a te wasze są takie w smaku, że można by je na wykwintnym stole postawić. To prawda, można. Nadają się na świąteczny stół i jedziemy dalej. Włączamy palnik pod garnkiem z wodą, żeby się zagotowała, a w tym czasie rozwałkujemy ciasto. Rozwałkowujemy ciasto. No i tutaj mamy taki mały myk. Ten kawałek ciasta ukradliśmy z naszej pracowni kulinarnej, ponieważ pierogi robimy na co dzień. A jak przygotować takie ciasto pierogowe, znajdziecie w odcinku na idealne ciasto pierogowe nad Joli głową, a także macie tutaj link do ciasta, które przygotowujemy do pierogów ruskich i do ciasta pierogów z innego, kapustą i które grzybami. przygotowujemy do pierogów z kapustą i grzybami. I zobaczcie. A tak w ogóle wszystko jest w opisie, tutaj pod przepisem na dole. Takie fantastyczne, sprężyste ciasto możecie sami sobie w domu zrobić. Urywamy kawałek, resztę zostawiamy zawinięte w folii. Jest to bardzo ważne, żeby ciasto nie wysychało, zresztą wszystkie wskazówki znajdziecie we wspomnianym linku. I rozwałkowujemy, nie podsypujemy mąką, bierzemy nieprzywierający wałek, Nieprzywierającą stolnicę albo matę silikonową. rozwałkowujemy ciasto tak cienko, jak to jest tylko możliwe, Nie liczcie na to, że to ciasto będzie się Wam naciągać, to nie jest ciasto glutenowe. ale oprócz tego, jak rozwałkujecie za cienko, to ciasto będzie się rwało i możecie mieć wielki problem z tym, żeby później ugotować, ponieważ rozpadnie się pieróg w wodzie. Resztę ciasta zdejmujemy, zwijamy w kulkę, żeby nie wysychało, wykładamy nadzienie i nie dociągamy, tylko delikatnie składamy i zamykamy pieroga. Oczywiście, jeśli macie ochotę, możecie zrobić tutaj falbanką. Wszelkie chwyty dozwolone. My akurat falbanki nie robimy.
Ja nie jestem miłośnikiem falbanek. Mi wystarczy fajny, rasowy, prosty pieróg. Ja może bym był, ale pierogów sobie sam nie ulepię. Nie dlatego, że nie potrafię, ale Widzicie? no tak tutaj podzieliliśmy rolę w tej firmie i rodzinie. Więc jeżeli Także nie ktokolwiek narzekam na mówi, brak że ja to falbanek. jestem taka hetera, że ja to tak nim rządzę, zobaczcie, kto tu Przestań gotuje. tutaj przed świętami takie rzeczy serwować. Serwujmy pierogi. Musimy pamiętać, żeby dobrze zlepić brzegi, gdyż w pierogach bezglutenowych one potrafią się w trakcie gotowania otwierać. Jeśli podobają Wam się nasze pierogi, możecie polubić ten odcinek, zasubskrybujcie kanał jeszcze przed świętami, jeśli nie zrobiliście tego jeszcze oczywiście. I gdy naciśniecie dzwoneczek, który znajduje się w dole ekranu, zawsze dostaniecie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, która jest tłumaczona również na język angielski, także możecie dzielić się z przyjaciółmi spoza naszej strefy językowej. Oczywiście komentujcie odcinki na blogu kulinarnym czy na YouTubie, zadawajcie pytania, zawsze odpowiemy. No i jest jeszcze jedna niespodzianka, taka, że właściwie są dwie niespodzianki. Mamy nową stronę internetową połączoną ze sklepem i z blogiem, i z YouTube'em i jest jeszcze tam zakładka moda, gdzie dzielimy się różnymi rzeczami spoza kuchni, które dzieją się w naszym życiu. I jesteśmy jeszcze na Patronite, także zaglądajcie tam i dołączajcie do nas, będziecie mieli wtedy większy wpływ na to, co dzieje się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni. Zapraszamy, wszystko w opisie, tam też jest przepis na pierogi. Pierogi się lepią, ale nie zwalnia nas to z posolenia wody do gotowania pierogów. Do wody możemy dolać także kapkę oleju i zacząć gotować. Wrzucamy jeden po drugim do wrzątku. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Gdy pierogi wypłyną, gotujemy jeszcze około 4 minuty, żeby mieć pewność, że takie trochę grubsze ciasto będzie już ugotowane. Następnie wyławiamy je i kładziemy na talerz. I każdego pieroga smarujemy obficie olejem, gdyż inaczej będzie ciasto wysychało, a pierogi będą pękały. No chyba że zjemy je rachciach i nie damy im wystygnąć. No jest taka możliwość, te nasze akurat zostaną tak zjedzone, ale gdyby nie były, to pamiętajcie, smarujecie z obydwu stron, czekacie aż lekko przestygną, zamykacie szczelnie i wkładacie do lodówki. Jest to konieczny zabieg, a jeśli będziecie chcieli je przechować przez parę dni, to pamiętajcie, żeby były szczelnie zamknięte. Takie pierogi oczywiście możecie mrozić i to zarówno surowe, jak i ugotowane. Surowe wrzucacie zamrożone do wody i gotujecie, a ugotowane, które zamrozicie i będziecie chcieli je albo podsmażyć, albo ugotować, trzeba najpierw rozmrozić. Ale pamiętajcie, robicie to pod przykryciem. Nie może ciasto leżeć na wierzchu, ponieważ popęka, powysycha. Dalszą część pierogów będziemy robili później, poza wizją. A teraz skonsumujemy te pierwsze, które zrobiliśmy. Smacznego! Na zdrowie i przede wszystkim spokojnych, zdrowych i radosnych świąt, niezależnie od tego, w jak dużych grupach będziecie je spędzać i czy bardziej online, czy bardziej na żywo, bo święta to czas dobrych życzeń i bliskości, niezależnie od tego, jaka odległość nas dzieli. Cieszcie się swoim I towarzystwem bliskich. towarzystwem bliskich i smacznym jedzeniem. Do zobaczenia.